kamerka sportowa plus 360 to dosyć specyficzne połączenie, do którego ja osobiście nie byłem przekonany, ale zmieniłem zdanie w momencie, gdy wyposażyłem się w taki sprzęt. Cześć, ja jestem Rafał Sztygowski, a Insta360X4 zakupiłem z własnych pieniędzy. Dodatkowo informuję Was, że z kodem RS5 dostaniecie 5% rabatu w sklepie Fotoforma na większość produktów. Insta360X4 to dosyć spontaniczny zakup z mojej strony, a ten materiał traktujcie jako pierwsze wrażenia. Dosyć późne, ale jednak. Zacznijmy od tego, dlaczego wyposażyłem się w ogóle w kamerkę sportową i to w dodatku 360. Sam osobiście nie uprawiam ekstremalnych sportów, a moim zamysłem było tylko i wyłącznie dokumentacja życia bądź tego, co robię kreatywnie. I muszę Wam powiedzieć, że jak na ten moment, po tym czasie, co to używam, to urządzenie, to był strzał w dziesiątkę. Po ustawieniu kamerki w tym miejscu, gdzie coś robię, czyli w pokoju bądź na zewnątrz, praktycznie wyłącza mi się myślenie o tym sprzęcie, a rejestruje ona wszystko dookoła siebie, więc w postprodukcji jestem w stanie wybrać ten kadr, który chcę, to ujęcie i tak dalej. A nawiązując szybko do postprodukcji, to muszę przyznać, że studio, w którym się obrabia materiał 360 z tej kamerki, jest po prostu bajeczne. To znaczy, że sprawia naprawdę bardzo dużo fanu, jeśli chodzi o edycję materiału z tego urządzenia. I jak już jesteśmy przy studio, to muszę zaznaczyć, że mimo, że ta kamerka nagrywa 2x4K, czyli 8K, to jednak tu trzeba zwrócić uwagę na tą jakość z tej kamerki i zmniejszyć swoje oczekiwania, bo inaczej możecie być niezadowoleni, szczególnie w low-lightie. Ona sobie, tak powiedziałbym, średnio radzi, ale jeśli chodzi tylko i wyłącznie o dokumentację i obniżycie ten poziom oczekiwania, jeśli chodzi o obrazek, szumy czy tak dalej, to jest, tak jak wspomniałem, strzał w dziesiątkę. I po tak krótkim czasie zdążyłem się przekonać, że do tej kamerki sportowej są wymagane minimum 2 akcesoria, które trzeba kupić, doposażyć się. Pierwszy z nich uważam, że jest ten właśnie silikonowy cover na obiektywy. Zdecydowanie jest potrzebny, ponieważ jako, że kamerka ma z dwóch stron obiektywy, to dosyć łatwo potencjalnie można go uszkodzić w transporcie bądź gdzie indziej. A zakładając taki silikon, mamy pewność, że nic tu się nie stanie. A drugim dodatkiem, który uważam, że jest niezbędny, a wręcz konieczny do tej kamerki, jest selfie stick, nieważne jakiej długości. Tutaj trzeba doposażyć się do własnych preferencji. Ja wybrałem ten najdłuższy, 3-metrowy. Dodatkowo przerobiłem do niego statyw, żeby można było postawić ten kijek w specyficznym miejscu i żeby wyglądał jak z lotu ptaka, jak coś robię. Także to się idealnie sprawdza. I trzecim opcjonalnym dodatkiem, mimo że ta kamerka ładuje się naprawdę bardzo szybko, to druga bateria, to bym powiedział, że jest czymś takim, co następne kupię, ponieważ nagrywając coś ciągle, czy timelapsy, czy właśnie to, co robię, ten power znika zwyczajnie z tej kamerki, mimo że potrafi naprawdę długo nagrywać w 8K, to jest delikatnie ponad godzinę, jeśli dobrze pamiętam, to przydaje się druga bateria, szczególnie jeśli dokumentujemy coraz więcej, a właściwie do tego kupiłem ten sprzęt, więc druga bateria na przemian użytkowana, myślę, że pozwoli używać ten sprzęt przez cały dzień. Bardzo pozytywnym zaskoczeniem dla mnie jest aplikacja od Insta do tej kamerki. Myślałem, że DJI robi to bardzo dobrze, to powiedziałbym, że Insta360 robi to delikatnie lepiej. Mam wrażenie, że łączność z telefonem, podgląd i tak dalej zdecydowanie lepiej się sprawuje niż DJI. Insta360 aplikacja łączy się niesamowicie szybko z tym urządzeniem, ten podgląd jest bezproblemowy, chwila, moment i działa, nie zrywa tego połączenia. Jak dla mnie jest po prostu idealnie, nie potrzebuje niczego więcej. Jakby aplikacje, które łączą się z aparatami działały jak ta z Insta360, to ja bym był zwyczajnie w 7. niebie. A jako, że jest to kamerka, która potrafi nagrywać do 8K właśnie cały materiał, to tu trzeba się przygotować, że te pliki będą naprawdę spore. Na przykład wczorajszy materiał, który nagrywałem w lesie, wyszedł mi troszkę ponad 20 minut, a jego wielkość to 60 giga, więc całkiem sporo. I jeśli zastanawiacie się nad zakupem takiego sprzętu, to bez dwóch zdań mogę polecić, zróbcie to, sprawdźcie to, przekonacie się, czy odpowiada Wam takie urządzenie, biorąc pod uwagę oczywiście wszystkie plusy i minusy, jakie potencjalnie niesie ten sprzęt ze sobą. Ja osobiście jestem oczarowany tym sprzętem. Jeśli chcecie zobaczyć, co potrafi, zapraszam na mojego Instagrama bądź
shorty. Tam ostatnio wrzucałem sporo materiałów właśnie z Insta360, jak coś remontowałem.